Początkujący myśli, że w fotografii wszystko zależy od aparatu. Amator myśli, że chodzi o obiektywy. Profesjonalista wie, że chodzi o światło. I tak w tym filmie pokażę Wam lampę Quadralight Strobos 60 EVO, która jest mniejszym bratem Reportera 200 i uważam ją za jedną z najlepszych lamp do strobingu. Jeżeli będziecie mieli pytania odnośnie tej lampy, to zostawcie je na dole w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. Wracajmy zatem do lampy. Lampa ma typową budowę lampy reporterskiej z możliwością regulacji obrotu i pochylenia palnika. Możecie jej używać jako główną lampę na aparacie. Jednak z moich doświadczeń wynika, że na aparatach Canona lampa nie pracuje zbyt pewnie w trybie ETTL. Dlatego ja wolę używać na aparacie lamp Canon 580EX2 lub 600EX. Dobierają one według mnie lepiej siłę błysku. Nie są to oczywiście duże różnice i spokojnie Strobosa możecie używać jako swojej głównej lampy. To, co jednak jest najlepsze w tej lampie, to wbudowany system wyzwalania Reporter X. Jeżeli używam lampy na aparacie, mogę z menu sterować 5 niezależnymi grupami lamp. Grupa A wtedy jest odpowiedzialna za lampę na aparacie, a do 4 pozostałych grup mogę dopisać dowolną ilość lamp. Nie trzeba wtedy kupować żadnego dodatkowego nadajnika. Jeżeli lampa na aparacie kontroluje inne lampy, mam możliwość zmiany trybu pracy każdej lampy na ETTL lub manual oraz mogę zmienić moc każdej z nich. Niestety nie ma możliwości sterowania zoomem palnika lamp wyzwalanych zdalnie. Dopiero jeżeli skorzystacie z dodatkowego nadajnika Navigator X2, będziecie mieć taką możliwość. Jeżeli pracuję na sali weselnej, wystarczy, że mam 3-4 takie lampy i mogę fotografować w każdych warunkach i w pełni kontrolować światło na sali. Lampa, jak wcześniej wspominałem, posiada zoom palnika od 20 do 200 mm, co jest ogromną zaletą, bo już tylko dzięki temu możecie kontrolować strumień światła bez użycia jakiegokolwiek modulatora. Mam też nadzieję, że pojawi się jakiś zamiennik palnika dla lamp Reporter 200, bo tamtego zooma mi bardzo brakuje. Lampy świetnie współpracują z nadajnikiem Navigator X2, który według mnie jest najlepszym nadajnikiem dostępnym w tym momencie na rynku. Z poziomu Navigatora X2 możecie sterować wszystkimi parametrami lampy. Trybem pracy, mocą i zoomem palnika. Navigator X2 ma możliwość wykorzystania 16 grup i 32 kanałów. Komunikacja w systemie odbywa się w paśmie 2,4 GHz i jest ono w niektórych miejscach zatłoczone. Czasem spotykam się z sytuacjami gorszego zasięgu czy błędnej komunikacji z lampami, dlatego warto w takich sytuacjach zmienić kanał na inny i spróbować, czy na innym kanale będzie ten sam problem występował. Grupy natomiast dają możliwość dopisania dowolnej liczby lamp i sterowania każdą grupą lamp z osobna. Może to być jedna lampa w grupie lub nawet kilka. Aby Strobos 60 mógł korzystać z wszystkich 16 grup, musicie dokupić dodatkowy odbiornik do lampy, który wpina się z boku lampy. Ja kupiłem ją na AliExpressie i nazywa się to Godox XTR16S. Na marginesie powiem Wam, że z dziwnych powodów, korzystając z tego odbiornika, nie mogę sterować zoomem palnika Strobosa. I druga sprawa, dziwi mnie fakt, że muszę wykorzystywać jakiś dodatkowy nadajnik wpinany z boku, żeby mieć 16 grup. Zastanawiam się, czy nie dałoby się tego zmienić poprzez aktualizację oprogramowania w Strobosie. Ta sama sytuacja z grupami jest w lampach Reporter i Atlas. Natomiast lampy studyjne Pulse X i Pulse Pro X mają już wszystkie 16 grup. Niemniej jednak, tak jak dla mnie, to są jedyne minusy systemu. Strobos 60 świetnie współpracuje z nadajnikiem Navigator X, a także z innymi lampami w systemie Quadralight, jak reporterami, atlasami czy lampami studyjnymi Studio Pulse. Możecie wszystkie lampy dowolnie mieszać w różnych konfiguracjach, wykorzystując ich pełen potencjał do tego, co akurat robicie i do tego, co akurat potrzebujecie. Do montażu lamp na statywach używam uchwytu Bowens S-Mount. To jest taki uchwyt, który umożliwia zamocowanie lampy poprzez zaciśnięcie uchwytu na palniku. Dzięki temu uchwytowi mogę stosować wszystkie akcesoria Bowens, które posiadam. Mogą one dowolnie modyfikować to światło. Wykorzystuję do tego czasze, strumienice czy takie softboxy, jak widzicie za mną.
Nie polecam kupować natomiast najtańszych uchwytów parasolkowych. Raz, że nie są one na tyle pewne w montażu lampy, a dwa, że ograniczają, jeżeli chodzi o modyfikatory. I używając ich, można skorzystać jedynie z parasolek. I tu może się pojawić pytanie, na ile mocna jest lampa? Czy na przykład da radę fajnie zaświecić w softboxie oktagonalnym, na przykład 90 cm? Tak, da radę, spokojnie. Wykorzystywałem tę lampę do zrobienia mini sesji portretowych, czy sfotografowania drobnych produktów do sklepu internetowego. Świetnie sprawdza się też na sali weselnej, jeżeli potrzebujecie wykorzystać kilka takich lamp do pracy jako światło dodatkowe. Na weselach pracuję tymi lampami najczęściej w przedziale 1/128 mocy do około 1/16 pełnej mocy. Czasem stosuję parasolki rozpraszające, a czasem światło bezpośrednie lub odbite od ścian czy sufitów. Stosuję także foliowe filtry kolorowe na palnik i zmieniam kolor światła, jeżeli tak potrzebuję akurat zrobić. Sposobów modyfikacji tej lampy jest naprawdę sporo. Lampa niestety nie jest na tyle mocna, abym mógł doświetlić kogoś w słoneczny dzień. Tutaj wykorzystuję Atlasa 600. Strobosa co najwyżej używam do zrobienia sesji przy zachodzie słońca. I tutaj też warto wspomnieć, że lampa ma możliwość błyskania w trybie High Speed Sync, czyli z krótkimi czasami, co trochę ułatwi błyskanie na zewnątrz, niestety kosztem mniejszej mocy błysku. Do zasilania lamp wykorzystywany jest dedykowany akumulator, który podobno wytrzymuje 600 błysków na pełnej mocy. Ja powiem Wam, nigdy tego nie miałem okazji sprawdzić. Przy moim stylu błyskania nie miałem sytuacji, że na przykład na sali weselnej muszę wymienić akumulator, choć osobiście mam jeden zapasowy na wszelki wypadek. Co więc mogę powiedzieć, gdybym stał przed zakupem lampy błyskowej? Zastanowiłbym się, do czego będzie ona głównie służyła. Jeżeli lampę chcę używać na aparacie, ma też być nadajnikiem i służyć do sterowania innymi lampami, a także chciałbym jej używać na statywie jako dodatkowe źródło światła, to wybrałbym Strobosa 60. Osobiście jestem bardzo zadowolony z tych lamp i są one świetne. Jedyną rzeczą, nad którą zastanowiłbym się, czy moc lampy będzie dla mnie wystarczająca. Na koniec powiem Wam tylko tyle, że od około 10 lat błyskam lampami błyskowymi i polecam inwestycje w światło. Takiej zmiany na plus w zdjęciach nie dał mi żaden obiektyw, żaden aparat, jak i dały mi lampy błyskowe. Rozbudowa systemu też tych lamp błyskowych nigdy nie była dla mnie prostsza niż teraz. Wiąże się to z jedną niezaprzeczalną zaletą systemu Quadralight, a mianowicie z szeroką gamą lamp jak seria Strobos, Reporter, Atlas i studyjna seria Pulse. Fajnie, że każda lampa jest kompatybilna ze sobą wzajemnie i że cały ten system po prostu działa i jest niezawodny. To by było na tyle ode mnie, także jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zapraszam do komentowania. Postaram się na wszystkie pytania odpowiedzieć, także zachęcam do subskrybowania mojego kanału i zapraszam na, mam nadzieję, za niedługo cotygodniowe live'y. Tam będzie można zadać mi pytania na żywo, na dowolny, interesujący Was temat. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.